Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa. W niedzielę 22 października pod koroną zapory mieszkańcy gminy Dobczyce mieli okazję zobaczyć jednostki ochotniczych straży pożarnych gminy i miasta Dobczyce, Straży Nadleśnictwa, Batalionu Lekkiego Piechoty, jednostkę ratownictwa wodnego oraz wiele innych. Zgromadzona publiczność mogła podziwiać nowoczesny sprzęt, porozmawiać z członkami służb oraz przede wszystkim zobaczyć, jak to wszystko wygląda od środka. Piknik służb mundurowych to bez wątpienia bardzo ważna impreza tak dużej siły jak dzisiaj pokazowej. Przede wszystkim myślę, że nigdy w naszej gminie nie było, a chcemy pokazać, chcemy zachęcić młodych ludzi do tego, żeby jednak również byli osobami, które wstąpią w szeregi. Dzisiaj wszystkie samochody strażackie zjechały również do nas z całej gminy. Trwają pokazy służb mundurowych, tych pierwszej pomocy, udzielania, ale również i obronności. Organizacja tej imprezy spowodowała tym, że kiedyś zwrócił się do mnie jeden z mieszkańców Dobczyc, który pracuje w więziennictwie, który mówi mi, może by zorganizować, panie burmistrzu, w Dobczycach taką imprezę, taki pokaz. No i stąd też zdecydowaliśmy się, że zrobimy to w okresie jesiennym, kiedy tych imprez takich plenerowych nie ma już za dużo i dzisiaj właśnie tego przykładem jest właśnie ta impreza. O muzyczną stronę wydarzenia zadbała Orkiestra Dęta w Dobczyce, która zainaugurowała całe widowisko. Na gości pikniku, których nawet padający deszcz nie zraził do aktywnego spędzenia niedzielnego popołudnia, czekała świetna zabawa oraz wiele atrakcji. Największe wrażenie wśród najmłodszych zrobiły pokazy grupy interwencyjnej służby więziennej, pokaz samoobrony oraz udzielania pierwszej pomocy na polu walki w sytuacji zagrożenia. Bardzo serdecznie zapraszam, choć pogoda nam nie służy, deszcz pada, ale myślę, że jeszcze wytrzymamy. Zachęcam również do obejrzenia wszystkich stoisk, które znajdują się tutaj na naszym pikniku mundurowym. Ogólnie tutaj tak ciekawie dość, dużo rzeczy i ogólnie fajnie tu jest, no. Chciałbyś zostać żołnierzem? Oczywiście. Dlatego chciałbym zostać żołnierzem, że to jest taka pasja i chciałbym zawsze, od małego już marzyłem, żeby bronić ojczyzny. Całe życie to jest przykład cała rodzina jest związana z wojskiem i wojsko to jest taka wielka moja pasja. W szeregi grupy strzelców Rzeczpospolitej można wstąpić od najmłodszych lat. Nie będzie czasu na nudę. Organizatorom udało się również zaprosić jednostkę z aresztu śledczego w Krakowie, która zaprezentowała swój najnowocześniejszy wóz transportowy, pozwalający w bezpieczny sposób na przewóz nawet 17 osadzonych. Postanowiłem przyjechać zobaczyć, bo tutaj też mam znajomych, którzy są w służbie, pracują, strażacy z rodziny. Tak samo mam też znajomego, który pracuje w służbie więziennej, pomyślałem, że może tutaj jest. A synowie moi też, że tak powiem, w tym kierunku troszeczkę poszli, zainteresowali się chłopaki. No to ich zabrałem dzisiaj i przyjechaliśmy zobaczyć bez względu na to, jaka jest pogoda. Bardzo kształcące dla młodych ludzi, żeby ich coś, nie wiem, mieli swoje pasje, mogli się czymś zainteresować i po prostu takie imprezy są jak najlepsze, żeby dzieciaki widziały i rozwijały się po prostu co dalej. Zgromadzenie imponującej floty aż 13 jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Dobczyce, dysponujących 27 wozami strażackimi oraz innych jednostek służb mundurowych w jednym miejscu było nie lada wyzwaniem dla organizatorów. Goście wydarzenia mogli czuć się wyjątkowo bezpiecznie tego popołudnia. No fajnie, że taka inicjatywa powstała tutaj w gminie. Wszystkie jednostki z całej gminy zostały zaproszone. To przyjechaliśmy.
Rodzice w sposób bardzo praktyczny zachęcają najmłodszych członków swoich rodzin do uczestnictwa w tego typu wydarzeniach oraz zapisów do różnych grup, a jest z czego wybierać. Myślę, że jest to na pewno jakieś fajne przeżycie, tak jak ja na przykład należę do służb związanych z ratownictwem wodnym, jest to jakakolwiek nauka w życiu, jakiejś odpowiedzialności za drugą osobę, jakiegoś, nie wiem, spełnienie się w jakimś pewnym kryterium, wykorzystanie nabytych umiejętności. No w moim przypadku akurat jest to wykorzystanie umiejętności, które nabyłem przez swoje, powiedzmy, dzieciństwo, czyli umiejętności pływania, które teraz, powiedzmy, wykorzystujemy w naszej pracy jako ratownicy wodni w Myślenicach, ale również na obiektach w Dobczycach, takich jak basen Jałowcowa Góra. Inwestowanie w młodzież i dawanie im nowych możliwości form spędzenia wolnego czasu, znalezienia zajęcia na przyszłość, a może rozpoczęcia kariery w jednej z jednostek było clou całego wydarzenia. Nie wiem, no to też trzeba lubić, trzeba mieć tą pasję w sobie, musi ktoś to zaszczepić, no, oglądać, patrzeć, przyjeżdżać, interesować się, no tego dużo teraz jest, można zobaczyć, nawet na takim pikniku, że no to można tych wszystkie broszury, no wszystko się można dowiedzieć. No. Myślę, że takie właśnie pikniki jak dzisiejszy, spotkania, wszelakie jakieś prelekcje prowadzone w szkołach, czy na przykład jakieś grupy specjalne tworzone dla młodych ludzi, takie jak na przykład, nie wiem, młodzieżowe drużyny pożarnicze, czy na przykład grupa ratownicza u nas na basenie w Myślenicach, to jest coś takiego, co może spowodować, że młodzi ludzie, jakieś dzieciaki zdecydują się może w przyszłości na pracę w takich służbach, na, nie wiem, jakikolwiek doświadczenie, albo przynajmniej spróbowanie, jak to jest być, nie wiem, policjantem, strażakiem albo tym ratownikiem wodnym. Warto wspomnieć, że gmina Dobczyce posiada Centrum Edukacji Przeciwpożarowej, interaktywną placówkę edukacyjną z trójwymiarowymi animacjami oraz inscenizacjami. Chcę podziękować wszystkim, którzy przyjechali do nas tutaj dzisiaj do Dobczyc, bo to jest rzeczywiście pokaz bardzo mocny, tak bym to nazwał. I już dzisiaj słyszę od uczestników, ale również i od osób, które oglądają dzisiaj to wydarzenie, że takie pokazy przynajmniej powinny się odbywać raz w roku, tak żeby pokazać i wojsko, i straż, i policję, i służbę więzienną, i antyterrorystów, i sprzęt, którym dysponuje dzisiaj również gmina miasto Dobczyca. Organizatorami wydarzenia byli Urząd Gminy i Miasta Dobczyce oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach. Pozostaje życzyć jeszcze więcej takich inicjatyw społecznych. Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa.